Cześć! Zastanawialiście się może kiedyś, co można wrzucać do kompostownika? Jestem pewien, że wielu z Was wrzuca tam po prostu skoszoną trawę i nic więcej. Skrzynia się z czasem zapełnia, no i właściwie wtedy mamy do czynienia z gnojownikiem, a nie z kompostownikiem. Zobaczcie, jakie materiały organiczne można wrzucać do takiej skrzyni, aby później uzyskać piękny kompost. Aby uzyskać wartościowy czarnoziem, najlepiej mieszać sobie różne składniki. Co jakiś czas warto wsypać do kompostownika takiej materii w postaci zrębek lub gałązek lub też ściętych łodyg, np. traw ozdobnych. Taka drobna materia w postaci zrębek bardzo szybko rozłoży się w naszym kompostowniku i nada świeżemu kompostowi odczynu próchniczego. Oczywiście nie wypełniamy całego kompostownika taką właśnie materią, ale robimy to stopniowo. Kolejną warstwą, którą oczywiście możemy umieścić w naszym kompostowniku, jest świeżo skoszona trawa. Źródło azotu, fosforu, potasu, a także innych składników. Musimy to również oczywiście robić stopniowo, aby ten kompostownik nie był wypełniony tylko i wyłącznie skoszoną trawą, tak jak wspomniałem Wam już na początku. Świetnym zabiegiem jest przesuszenie trawy i dopiero później umieszczenie jej w kompostowniku. Taka wysuszona trawa nie będzie gniła nam w kompostowniku, ale również pamiętajcie o tym, żeby przekładać to wszystko warstwami. Czasem w trakcie koszenia warto kosić bez kosza i wtedy taka trawa usycha nam na trawniku, no i wtedy warto ją zgrabić i umieścić w kompostowniku. Do kompostownika jako pożywka dla np. dżdżownic mogą trafić np. skorupki jajek, pozostałości owoców lub też warzyw, lub też jakieś uschnięte owoce. Wspomniane skorupki jajek wzbogacą nasz kompost o wapń oraz również podniosą współczynnik pH gleby. Być może teraz uśmiechniecie się pod nosem, co on za głupoty wygaduje, ale uwierzcie mi, takie wytłaczanki po jajkach są idealne do kompostowania. Tak jak również taki biały papier, nienadrukowany. Oraz tektura, takie jakieś kartoniki, tylko żeby one nie były niczym kolorowym nadrukowane. Jest to świetne źródło celulozy, które, uwierzcie mi, przyciągnie dżdżownice, które są niezwykle pożyteczne i przydatne i potrzebne w procesie kompostowania. Naprawdę jest to świetny materiał, który możecie wrzucać do kompostownika. Jeśli macie na przykład jakieś zwierzątka domowe typu świnki morskie, króliki, myszki, no to warto kompostować również ich odchody. Są to pozostałości peletu drzewnego, trocin, oczywiście w tym wszystkim są odchody. Jest to również świetny materiał do kompostownika. Kolejną warstwą, z której stworzymy naszą kompostową kanapkę, są liście. Możecie wrzucać również suche liście, tylko pamiętajcie, aby one nie były porażone ewentualnie jakąś chorobą. Najlepiej, jeśli są to liście wygrabione spod zdrowego drzewa. Świetny materiał. Kompostujemy również rośliny powszechnie uważane za chwasty, tak jak tutaj w tym przypadku pokrzywa. Pokrzywa znacznie przyspieszy proces kompostowania, a także oczywiście wzbogaci kompost o składniki mineralne. Wrzucajcie pokrzywę dosyć często, co kilka warstw.
Dosyć nieoczywistym składnikiem, który również możemy wrzucać do kompostu, jest taka drobna glina. Jej szczególną zaletą jest to, że zatrzymuje w świetny sposób wodę w glebie, dlatego warto również co jakiś czas wrzucić właśnie taką rozdrobnioną, drobniutką glinę. A kto z Was pomyślał, że do kompostownika można wrzucić również taki popiół? Otóż można. Popiół poprawi strukturę gleby, wzbogaci ją, a także pozwoli ograniczyć brzydkie zapachy, które niewątpliwie będą nas niepokoiły w takim właśnie kompostowniku. Dlatego warto co jakiś czas wrzucić również warstwę popiołu. No i na koniec dżdżownice. Te oto pożyteczne żyjątka spowodują, że w naszym kompostowniku będzie trwała produkcja czarnoziemu. Dlatego jeśli zobaczycie gdzieś w ogródku jakąś samotną dżdżownicę, zabierzcie ją i wrzućcie na kompostową pryzmę. Uwierzcie mi, że dżdżownica poczuje się tam jak w domu. Mało tego, w takim przyjaznym środowisku będzie chciała się rozmnażać. A im więcej dżdżownic, tym więcej pożytku i czarnoziemu dla naszego ogródka. Warto czasem przejść się w deszczowy dzień i poszukać tych właśnie pożytecznych żyjątek. Od czasu do czasu, szczególnie wtedy, kiedy jest sucha pora, warto pryzmę kompostową zalać tak właśnie z konewki, jak ja tutaj robię. Ewentualnie, kiedy pada, należy otworzyć te drzwiczki, tak żeby krople deszczu swobodnie osiadały na tej właśnie pryzmie kompostowej. Później możemy zamknąć, by nie wydostawał się nieprzyjemny zapach. To, co mamy w środku, bardzo dobrze jest też od czasu do czasu wymieszać. Można to robić oczywiście patykiem, jakimś grubszym, lub widłami, lub sztychówką, aby to wszystko było tak ładnie, równomiernie rozłożone. Pamiętajmy również, aby ten nasz kompostownik miał otwory tutaj w środku oraz był umiejscowiony w miejscu zacienionym. Wtedy proces kompostowania będzie przebiegał o wiele szybciej. A kiedy nasza skrzynia już wypełni się aż pod samą górę, warto to wszystko, co jest na dole, najlepiej jeśli nasz kompostownik ma takie otwierane drzwiczki, to wszystko, co jest na dole, widłami przemieszać i wrzucić z powrotem tutaj na górę. Wtedy będzie miało to sens. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że polubiliście kompostowanie. Trzymajcie się. Cześć!